Dzień dobry, witam Państwa. W dniu dzisiejszym chciałem przedstawić, jak zoptymalizować wydajność instancji SQL Server, w której dochodzi do problemów zmian planu wykonania z wykorzystaniem aplikacji The Plus Performance Monitor. Na ekranie widoczny jest ekran główny dashboard, który służy do weryfikacji online wszystkich monitorowanych instancji. Obecnie w ramach monitoringu podłączonych jest 20 instancji baz danych, z których 7 to instancje SQL Server. W jednej z nich ostatnio doszło do dużego problemu wydajnościowego, który wpłynął negatywnie na wydajność całej instancji. W tym celu przejdziemy do analizy szczegółowej wydajności instancji CRM. Zaznaczamy tę instancję na gridzie i przechodzimy do szczegółowej analizy. W ramach analizy szczegółowej zweryfikujemy, jak duży problem został wykonywany w monitorowanej instancji. W tym celu przejdziemy do ekranu Load Trends, w którym mamy możliwość analizy wydajności instancji w dłuższej perspektywie czasu. Wyświetlamy dane za miesiąc październik, w którym wystąpi problem. Na wykresie widoczny jest czas trwania zapytań za każdą dobę. W okresie, w którym problem nie występował, czas oscyluje w okolicach ponad 300 000 sekund na dobę. Jak widać, spadek wydajności widoczny jest w dniach 26-27 października, w którym czas trwania przekroczył 1 800 000 sekund na dobę. W aplikacji The Plus Performance Monitor użytkownik ma do dyspozycji moduł Anomaly Monitor. Moduł ten pozwala na śledzenie trendów wydajnościowych, na wykrywanie analiz wydajnościowych oraz wskazywanie przyczyn wystąpienia spadku wydajności. Wyświetlamy ekran tak jak poprzednio za miesiąc październik i odświeżamy dane. Widać, że w tym okresie nastąpiły mniejsze problemy wydajnościowe, ale szczególnie widoczny jest problem Change Plan, czyli zmiana planu wykonania, który wystąpi w dniach 26-27 października. Wskazując interesujący nas dzień, otrzymujemy listę problemów dla danego dnia wykrytych przez aplikację The Plus Performance Monitor. Nas interesuje problem Change Plan, po kliknięciu w który otrzymamy krótki opis dla danej detekcji. Na ekranie widoczny jest wykres przedstawiający główne statystyki zapytania. Dane prezentowane są w grupowaniu po godzinie. Kolor żółty na wykresie oznacza poprzedni optymalny plan wykonania, a kolorem niebieskim oznaczony jest plan po zmianie powodujący problem wydajnościowy. Wykres przedstawia czas trwania zapytania. Dzięki temu widać, z jaką wydajnością zapytanie było uruchamiane z optymalnym planem oraz ile czasu trwa po zmianie planu wykonania. Różnica jest bardzo duża. Przed zmianą czas trwania wynosi około kilkuset sekund na godzinę, a po dochodził do ponad 200 000 sekund na daną godzinę czasu. Możemy sprawdzić, czy wpływ na to miała ilość uruchomień danego zapytania. W tym przypadku widać, że dla całego okresu ilość uruchomień zapytania jest na zbliżonym, podobnym poziomie. Dobrze, mamy więc informacje na temat tego, jakie zapytanie stanowiło problem wydajnościowy. Teraz pozostaje kwestia, jak ten problem rozwiązać. W tym celu przechodzimy do analizy wydajności problematycznego zapytania, klikając w opcję View SQL Details i przechodzimy do ekranu SQL Details. Na ekranie prezentowane są informacje na temat każdej z istotnych statystyk zapytania. Dane wyświetlane w tabeli możemy wyświetlić w postaci wykresu, klikając w daną kolumnę. Zmieniając typ wykresu na Separate Plans, prezentujemy wydajność zapytania dla danego planu. W ocenie problemu zmiany planu wykonania w pierwszej kolejności należy porównać ze sobą oba plany. W tym przypadku widzimy czas trwania na pojedyncze wykonanie. Jak widać, przed zmianą planu wynosił on w okolicach 0,5 sekundy. Po zmianie planu w ponad 150 sekund na pojedyncze wykonanie. W aplikacji możemy porównać zarówno statystyki wydajnościowe oraz treść samego planu wykonania. W pierwszej kolejności porównujemy statystyki planów. W tym celu zmienię prezentację na No Group by Period oraz ustawię dłuższy zakres czasu. Jedną z zalet aplikacji Performance Monitor jest to, że zbiera i zapisuje informacje o wydajności oraz planach wykonania każdego zapytania w monitorowanej instancji od uruchomienia monitoringu, dzięki czemu mamy do dyspozycji pełny zakres informacji potrzebnych do analizy. W tym przypadku różnica widoczna jest od razu. Należy jednak pamiętać, że w ocenie planu wykonania należy patrzeć nie tylko na czas trwania lub sumaryczny czas trwania, a również czas na pojedyncze wykonanie. W tym celu przydatna będzie informacja prezentująca statystyki na pojedyncze wykonanie. W tym przypadku widzimy statystykę Elapsed Time Per One Exec i widać, że dla mniej optymalnego planu wynosiła ona ponad 160 sekund na pojedyncze wykonanie, a dla optymalnego planu niecałe pół sekundy.
W przypadku statystyki CPU time, czyli utylizacji CPU, również jest widoczna duża różnica, czyli na pojedyncze wykonanie dla optymalnego planu wynosiła ona 0,3 sekundy, a dla mniej optymalnego 0,7 sekundy. Dobrze, porównaliśmy już statystyki dla każdego z planów wykonania. Teraz sprawdzimy, czym te plany różnią się między sobą. W tym celu przechodzimy do zakładki Explain Plan i wybieramy opcję Compare Plans. Informacje na temat optymalnego planu znajdziemy po lewej stronie, po prawej stronie wyświetlone jest treść planu mniej optymalnego. Różnice widać od razu. Problem wydajnościowy spowodowany był użyciem przez silnik bazy danych opcji Parallel, czyli wielowątkowości, która dla naszego zapytania nie była dobrym rozwiązaniem. Co w takim razie możemy zrobić, aby problem się nie powtórzył i nie spowodował problemów wydajnościowych w naszej instancji? Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się problemu zmiany planu wykonania jest mechanizm Plan Guide. Dzięki niemu możemy przypisać plan optymalny dla analizowanego zapytania. W aplikacji DB+ Performance Monitor generowanie Plan Guide jest bardzo proste. W tym celu na poziomie optymalnego planu zapytania przechodzimy do dodatkowego menu i wybieramy opcję Generate Plan Guide Script. Domyślnie ustawiona jest opcja przypisania wskazanego planu Use Plan, ale możemy również utworzyć Plan Guide przypisując własne hinty Use Own Hints, np. wskazując, aby zapytanie było wykorzystywane z danym indeksem. W naszym przypadku skorzystamy z opcji podłożenia planu. Generowanie skryptu następuje po kliknięciu przycisku Generate Plan Guide, gdzie zostanie wyświetlone nowe okno ze skryptem, którego należy zaznaczyć, skopiować, a następnie uruchomić np. w programie Management Studio, logując się na instancję, w której wystąpił problem. Przypisując Plan Guide do zapytania spowodujemy, że silnik bazy danych nada nowy identyfikator dla zapytania, dla którego generujemy Plan Guide. Aby więc zweryfikować wydajność zapytania po założeniu Plan Guide, należy wyszukać go korzystając z opcji Connect Query with the same text. Opcja pozwala na wyświetlenie wszystkich identyfikatorów zapytań o tej samej treści. Lub też możemy skorzystać z dodatkowego menu w module Plan Guides, w którym widoczna będzie lista utworzonych Plan Guide dla monitorowanych instancji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.